A pan jest kto? No ja jestem tutaj jednym z uczestników, żeby tak wrócić do domu. Że co? Ale kim pan tu jest w ogóle? No, żeby tak w miarę kolegów wrócić do domu. Są takie ulice w stolicy, po których w nocy jeżdżą głównie taksówki, a ludzie nawet przy minusowych temperaturach są wyjątkowo rozgrzani. Tu była kolizja drogowa? Tak, dokładnie. I co się stało? Jednak w takim miejscu uzyskanie odpowiedzi nawet na najprostsze pytanie może być bardzo trudne. A pan jest kto? No ja jestem tutaj jednym z uczestników, żeby tak wrócić do domu. Że co? Ale kim pan tu jest w ogóle? No, żeby tak w miarę kolegów wrócić do domu. To trzeba wziąć taksówkę i wrócić. Po chwili udaje się jednak ustalić, co się wydarzyło. Pan powiedział, że ja bym pana ominął. Ja powiedziałem, że ja bym pana ominął, gdyby drzwi się nie Czyli otworzyły. pan omijał stojący pojazd, W tym momencie otworzył drzwi i zaczął pan rysować? Zobacz te drzwi, tak? Drzwi się otwierają, bo nie wiem, tak otworzył. No. Ale on, nie wiem, on panu zapłacił, wysiadał, jak to było? Za kurs nie zapłacił. Płacił za kurs i co, pożegnał się z panem i wysiadł sobie, tak? To znaczy dwoje wysiadły na tamtą stronę, a ten siedział tutaj. No i tutaj se chciał iść. No ale coś mu pan powiedział, ostrzegł go przed czymś, że coś jedzie, patrzył pan w lusterkę, jak on wysiadał? To znaczy ja byłem tam zajęty wydrukiem, prawda, no nie zwróciłem uwagi, on sobie tak drzwi otworzył i... Po prostu pan nie zwrócił uwagi na pasażera? I pasażer sobie wysiadł, tak? Teraz trzeba jeszcze ustalić, gdzie jest sprawca całego zamieszania. A gdzie jest ten pasażer? Ja mam jego dane przesłane. No ale on mi jest potrzebny. Jest tutaj gdzieś w klubie na zabawie. Co, pasażer wysiadł z taksówki, zarysował panu drzwi i poszedł do enklawy się bawić. No i dobrze, teraz trzeba ukarać właściciela taksówki i tyle. Niech pan stwierdził, że... Wyjściem z sytuacji mogłoby być znalezienie pasażera w klubie. Taksówkarz ma jednak inny pomysł na załatwienie całej sytuacji. Jest nim zrzucenie winy na kogoś innego. Czy powinien w tym miejscu nie w ogóle z prawej strony... Panie kierowco, co panu pozwala na to, żeby pan się w tym miejscu zatrzymał? Na jezdni jednokierunkowej na lewym pasie ruchu, proszę pana. Jaki przepis panu na to zezwala, że pan się tu zatrzymał w tym Ja miejscu? nie mogłem do przodu kontynuować jazdy, bo tutaj kupę taksówek stało. No dobrze. No, więc stałem w ruchu. Znaczy, I w tym miejscu powinien pan wysadzać pasażera? Chyba nie do końca trochę. co? Może trochę nie do końca. No właśnie. Wskazuje pan na czyjeś niedociągnięcie tej drugiej strony, a nie patrzy pan w ogóle na siebie. To nie jedyny problem taksówkarza, który wypuścił pasażera do klubu. I ma pan jego wszystkie dane No. z jakiegoś dokumentu, pan te dane spisywał? Z dowodu. Pokażę pan tę karteczkę. Numer tego dokumentu jakiś? No, widzę tylko dowód. No dobrze, ale numer tego dowodu osobistego. A to ja jego PESEL No PESEL pan zapisał. No. Czyli więcej nic nie mamy, tak? Ma pan tylko te dane, PESEL, Cel i numer. numer telefonu do niego, tak? Teraz pora na, wydawałoby się, rutynową kontrolę trzeźwości. 001. Jak to możliwe jest? Ja nie wiem, to pan dmuchał. Będzie trzeba powtórzyć badanie za 15 minut panu. Chociaż tym urządzeniem to od razu. Tak, ale to niemożliwe, bo ja nic nie piłem. No może coś pan zjadł. Nie no, ja piłem kawę, popaliłem papierosa i jadłem go. To jest norma dopuszczalna, także niech pan się nie przejmuje. Nie, chodzi właśnie, że się zdziwiłem, bo tak jak mówię, ja jestem ogólnie niepijący, bo zdrowie nie pozwala. To, że kierowca mówi prawdę, potwierdza wynik kolejnego badania. Jeszcze. 00. Może po papierosie. Może tak być. Uszkodzenia w obu autach nie są duże. Policjanci nie mogą jednak zakończyć tej, wydawałoby się, drobnej sprawy na miejscu. Sprawcy zdarzenia na miejscu nie ma. Poszedł sobie, jak tu pan taksówkarz stwierdził, do klubu. W związku z powyższym sporządzamy dokumentację. Na podstawie danych. Na podstawie danych sporządzamy dokumentację. No i będziemy się starali w jakiś sposób namierzyć tego człowieka. Wzywać go do Wydziału Ruchu Drogowego, żeby wyjaśnić tą sprawę. Policjanci muszą dokładnie opisać całe zdarzenie i wypełnić kilkanaście różnych dokumentów. Zrobimy protokoły oględzin pojazdów. Na chwilę obecną nikogo tutaj nie wskazujemy, bo nie znamy jeszcze relacji pasażera, jak to do końca było z wami. No i tym bardziej, że go nie ma tutaj na miejscu. Oni są do klubu poszli. Także rozpisujemy całą dokumentację, zdajemy na waliców i będą panowie wzywani na waliców i tam się już wszystkiego dowiecie, dobrze? Także proszę się uzbroić w cierpliwość
My będziemy się starać to jak najszybciej zrobić. Na przesłuchaniu na komendzie może się jednak nie skończyć. Jeżeli pasażer nie przyzna się do winy, tą błahą sprawą być może będzie musiał się zająć sąd. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.